Hej, cześć, siemano wam wszystkim. Dzisiaj będzie film o iPhone'ie 8 Plus w 2023 roku. Na początku od razu zaznaczę, że to nie jest żadna recenzja, to nie jest żaden poradnik, to jest, można by powiedzieć, moja subiektywna opinia o tym telefonie. Akurat robię to w tym momencie, ponieważ prawdopodobnie niedługo odbędzie się premiera iPhone'ów 15. Prawdopodobnie będzie to gdzieś w połowie września, zazwyczaj właśnie wtedy Apple wydaje swoje nowe telefony. Na tej też konferencji zaprezentowany zostanie najprawdopodobniej iOS 17. Wtedy on też pewnie będzie dostępny dla urządzeń, już chyba w tej normalnej wersji, bo w wersji beta już jest dostępny od dawna, ale właśnie też wtedy iPhone 8 Plus przestanie dostawać aktualizacje, bo jeszcze tam do niedawna właśnie jakieś takie mniejsze aktualizacje poprawiające jego bezpieczeństwo w iOSie 16 to ten telefon jeszcze dostaje, ale właśnie już po premierze tych nowych iPhone'ów, nowego systemu, ten iPhone tego nowego systemu już nie otrzyma, wsparcie dla tego telefonu się skończy. Tak więc ten telefon, ten iPhone miał premierę 12 września 2017 roku i to było już naprawdę dawno temu, prawie 6 lat temu. Wraz z tym telefonem premierę miał zwykły iPhone 8, ten mniejszy, jak i iPhone X. I teraz może w skrócie opowiem moją historię właśnie z tym telefonem. Do tej pory praktycznie miałem same Androidy. Zacząłem tam od jakiegoś Samsunga Galaxy Spike'a, coś takiego, przez jakieś inne telefony Samsunga, Sony, gdzieś tam też było Lenovo czy Motorola. I właśnie ta ostatnia Motorola w pewnym momencie zaczęła mi się zacinać. Po prostu miałem na niej zainstalowane za dużo aplikacji, nie bardzo miałem co usunąć. No i przez co ten telefon zacinał, on też już nie był najnowszy. I jakoś tak przypadkowo rozmawiając z moim znajomym, wtedy od niego kupiłem tego iPhone'a 8 Plus za całkiem niezłą cenę. On akurat sobie zmienił tego iPhone'a 8 Plus na 13 Pro Max i ja zmieniłem ten telefon właśnie z tej Motorola na tego iPhone'a. Wcześniej co prawda miałem kontakt z tymi telefonami, ale to raczej były krótkie jakieś tam spotkania, chwilę się mogłem nimi pobawić, ale na dłużej tych telefonów nie miałem, tak więc można powiedzieć, że to jest mój pierwszy iPhone, mój pierwszy telefon od Apple'a i gdy go wziąłem, powoli zacząłem go konfigurować, przerzucać aplikacje z Androida na właśnie tego iOS-a i jak się okazało, że w momencie, w którym trochę usunąłem tych aplikacji z mojej Motorola, no to się okazało, że ona zaczęła działać znośnie, a właściwie zaczęła działać dobrze. No i na koniec dnia okazało się, że w kieszeni noszę dwa telefony z różnych przyczyn, ale można powiedzieć, że moim głównym telefonem jest właśnie ten iPhone 8 Plus, przynajmniej na razie, ale gdzieś tam też używam Motorola G7 Plus. Oba te telefony są dość leciwe i oba pewnie już niedługo będą wymagały wymiany. Przejdźmy do specyfikacji tego telefonu. Specyfikacja w telefonach Apple'a nie ma większego znaczenia i zwracanie na nią uwagi też jakiegoś dużego znaczenia nie ma, ale w skrócie opowiem, co tutaj mamy. Procesor, jaki jest tutaj zastosowany, jest to Apple A11. Mamy tutaj 3 GB pamięci RAM, mamy 64 GB pamięci wbudowanej ROM i to jest zdecydowanie za mało jak na dzisiejsze czasy. Wydaje mi się, że 128 GB to teraz jest minimum. Zresztą chyba w tych nowych iPhone'ach nawet nie ma już opcji 64 GB. W tym telefonie 64 GB to po prostu za mało. Myślałem czasami, że będę też tym iPhone'em nagrywał filmy, które wrzucam tutaj na YouTube'a, ale niestety jest to niemożliwe, gdyż tej pamięci po prostu brakuje. Jest to też telefon Apple'a, jest to iPhone, więc też tej pamięci nie możemy rozbudować kartą pamięci. Tak więc jedyne co mamy to te 64 GB. Wiadomo, trzeba jeszcze odjąć sobie to, ile waży system. Telefon wyszedł na premierę z systemem iOS 11. Dostaliśmy do tego telefonu dość, można powiedzieć, długo mieliśmy aktualizację, bo możemy ten system zaktualizować aż do iOSa 16, który jeszcze przez te kilka tygodni można powiedzieć, że jest najnowszym systemem, więc można powiedzieć, że ten telefon był wspierany 6 lat, naprawdę długo i w Androidach raczej to się nie zdarza. Dalej przejdźmy do Wi-Fi, bo pomimo tego, że to jest telefon z 2017 roku, to Wi-Fi działa naprawdę całkiem nieźle. Jest to Wi-Fi 5, wspiera zarówno 2,4 jak i 5 GHz i mając tutaj światłowód 600 MB, to Wi-Fi w tym telefonie potrafi wykorzystać w pełni właśnie ten internet, co nie jest takie oczywiste w przypadku wszystkich telefonów. Na pewno te nowe flagowe telefony na Androidzie jak i na iOSie to wspierają, ale raczej tańsze modele, z tego co tak zauważyłem,
zauważyłem i z tego co testowałem, raczej się zatrzymują gdzieś tam przy 300 megabitach na sekundę. Dalej może przejdźmy do wymiarów zewnętrznych tego iPhone'a i wymiary zewnętrzne można bardzo porównać do praktycznie wszystkich iPhone'ów nowszych, które mają tam ekran 6,7 cala. Naprawdę te wymiary są bardzo zbliżone na przykład do najnowszego iPhone'a 14 Plus. Wiadomo, w tym iPhone'ie 14 Plus mamy dużo większy ekran, bo tutaj mamy 5,5 cala Full HD, a tam mamy 6,7 cala. Tak więc ekran jest znacząco większy, to zagospodarowanie przedniej części tego telefonu jest znacznie lepsze, bo w tym iPhone'ie 8 Plus w tej przedniej części tylko 67% stanowi ekran. W tych nowszych iPhone'ach, tutaj dla przykładu właśnie w tej 14 Plus 87% przedniej części telefonu stanowi ekran. Wagowo bardzo podobne właśnie do iPhone'a 14 Plus. No i tak samo wymiarowo jest to bardzo podobny sprzęt. Co do designu tego telefonu, no to jest już on lekko przestarzały. Zresztą, nawet jak on miał premierę w 2017, to nie był to najnowocześniejszy design, bo ten telefon gdzieś tam wizualnie bazuje na iPhone'ie 6 Plus, który miał premierę w 2014 roku. Tak więc ten design można powiedzieć, że ma już prawie 10 lat. Pomimo tego, że ten design ma prawie 10 lat, a może dzięki temu, że ten design ma 10 lat, niektórzy moi znajomi, gdy kupiłem ten telefon, myśleli w ogóle, że on jest nowy. Nie wiem jakim cudem, ale część z nich myślała, że to jest nowy telefon, że to jest to, co Apple sprzedaje teraz jako nowe i że to jest ich aktualny model. I z jednej strony to może dziwić, ale z drugiej strony jakby się tak zastanowić, no to Apple sprzedaje tego iPhone'a SE, który wizualnie może być podobny do tego iPhone'a 8 Plus, jest mniejszy wiadomo, ale pomimo tego, że ten design jest przestarzały, niektórzy ludzie myśleli, że to jest nowy telefon. Ale gdybym powiedział, że to jest nowy telefon, pewnie niektóre osoby by się na to nabrały. Dalej przejdźmy do akumulatora w tym telefonie. Ma on 2675 mAh. Gdy kupiłem ten telefon, bateria miała około 78%, jeżeli chodzi o jej stan. Przez ten czas, gdy go używałem, czyli chyba już jakoś rok, może ponad rok, to praktycznie spadło o 1%. Początkowo miałem zamiar wymienić tą baterię w tym telefonie, ale gdzieś tam niektóre osoby mówiły, że jeśli w tym telefonie jeszcze jest oryginalna bateria, a tak może być, to niektóre zamienniki potrafią być gorsze niż zajechany oryginał. Tak więc na razie zostałem z tym prawdopodobnie oryginałem, który jest w tym iPhone'ie. Gdyby ten telefon nagle zaczął się wyłączać, nagle tracić procenty w bardzo krótkim czasie, no to wtedy zmienię tą baterię. Na razie nie mam tego w planach, bo też nie wiem ile jeszcze z niego będę korzystał. Tutaj postanowiłem, że zrobię testy tego akumulatora, tak więc naładowałem telefon do 100%, włączyłem YouTube'a w 1080p, ustawiłem ekran na 100% i dałem głośność tam na 1, żeby nie musieć tego słyszeć, ale jednak żeby ten głos jakiś tam był i w dużym skrócie takiego oglądania na YouTube ciągłego bez przerwy ten telefon wytrzymał na tej baterii 3 godziny i 45 minut, więc moim zdaniem jeszcze tragedii nie ma. To nie jest tak, że ten telefon nagle się wyłącza po 15 minutach urządzenia i mi po prostu nie przeszkadza to, że ta bateria już jest trochę zajechana, bo i tak pod koniec dnia tej baterii mi wystarcza i tak naprawdę nigdy mi ten telefon chyba nie padł. Zawsze ze sobą mam plecak, w którym mam powerbanka, ale szczerze to go użyłem może z 2 razy, a tak nie było takiej po prostu potrzeby. Zwłaszcza też, że jak wspominałem, mam te 2 telefony, ale i tak nie pamiętam, żeby któryś z nich padł mi kiedykolwiek, no ale awaryjnie gdzieś tam powerbanka zawsze ze sobą mam. Wydaje mi się, że bateria też jakoś mocno nie ucierpiała przez te lata, gdy go i ja użytkowałem i poprzedni użytkownik, ponieważ przez większość czasu był on ładowany bezprzewodowo. To ładowanie bezprzewodowe jest bardzo wolne. Sprawdziłem, ile takie ładowanie trwa. Od kompletnego zera rozładowania do 80% to ładowanie trwa 2 godziny i 6 minut. Dlaczego do 80%? No bo potem to ładowanie staje się wolniejsze i tak na przykład od 80 do 90% ładowanie trwa 20 minut, a potem zauważyłem, że każdy procent powyżej 90 to kolejne 10 minut, czyli naładowanie tego telefonu od 90 do 100% prawdopodobnie by zajęło 100 minut. Poza tym ten telefon też ma jakieś tam zabezpieczenie, jeżeli go nie wyłączymy, telefon zazwyczaj się ładuje do 80%, on się dostosowuje do nas i właśnie ładuje się zazwyczaj tylko do 80%.
80%. Sprawdziłem też, jak to działa przewodowo. Sam go praktycznie nigdy przewodowo nie ładuję. Po prostu gdy coś robię przy biurku, odkładam go na taką lampkę, która ma wbudowany właśnie tutaj tą taką ładowarkę bezprzewodową. Ja go tam odkładam i zazwyczaj gdy go podnoszę, to on ma tam właśnie to 80% czy 100%. Zależy, czy to się zabezpieczenie włączy, czy nie. Przewodowo to ja go ładowałem przez ten rok może z 2-3 razy i właśnie przewodowo od 0 do 80% trwa to 1 godzinę i 16 minut, czyli to zdecydowanie nie jest szybkie ładowanie. Ten telefon obsługuje, jeżeli mnie pamięć nie myli, ładowanie 18W. Tutaj w teście użyłem ładowarki 15W, tak więc jest możliwość, że ten telefon dałoby się naładować jeszcze szybciej, ale jak mówię, wydaje mi się, że dla baterii to jest lepsze, nawet gdy ładujemy ją wolniej. Sprawdzałem też, czy podczas ładowania bezprzewodowo ten telefon się nie grzeje i nie był zbytnio ciepły. Tak naprawdę podczas odtwarzania tych filmów na YouTubie ten telefon był cieplejszy niż podczas ładowania go bezprzewodowego. Podczas ładowania bezprzewodowego tak naprawdę nie czułem, żeby on był cieplejszy niż zazwyczaj. I jeszcze z sprzętu przejdźmy może do aparatu. Z tyłu mamy dwa aparaty 12-megapikselowe. Jeden to jest, można powiedzieć, teleobiektyw, gdzie mamy dwukrotny bezstratny zoom. Z przodu mamy 7 megapikseli. Telefon kręci filmy tylnym aparatem w maksymalnie 4K i 60 fps. Z przodu w maksymalnie rozdzielczości Full HD. I tym telefonem jakieś tam urywki, jakieś filmy kręciłem na tym kanale. Coś na tym kanale nagrane tym telefonem można było zobaczyć. I generalnie pomimo tych lat telefon robi całkiem niezłe zdjęcia, kręci całkiem niezłe filmy. To nie są jakieś oszałamiające zdjęcia i filmy, ale są naprawdę dobre i dla mnie w zupełności wystarczające. Te zdjęcia są wyraźne, są ostre, autofokus zazwyczaj się nie myli i robi te zdjęcia w naprawdę przyzwoitej jakości. Akurat na ten aparat i na te filmy nie mam co narzekać. No największym problemem jest to, że tych zdjęć i tych filmów nie ma za bardzo gdzie trzymać, bo 64 GB pamięci, no to już trochę śmiech. Gdybym jeszcze miał na tym telefonie trzymać lokalnie muzykę, no to już byłby naprawdę dramat. Na tym telefonie też nie mam zainstalowanych jakoś dużo aplikacji, ale te 64 GB potrafi być czasem mało. Skoro mówiliśmy o sprzęcie, przejdźmy teraz do iOS-a i system, pomimo tego, że ten telefon ma prawie 6 lat, działa płynnie, działa dobrze. Nie pamiętam, żeby mi się coś zacięło, nie pamiętam, żebym musiał go kiedykolwiek zresetować, bo przestał działać czy coś takiego. Chyba nigdy się nie zaciął, chyba nigdy nic się nie wykrzaczyło. Po prostu działa to dobrze i tutaj pod tym względem nic mu nie mogę zarzucić. Przesłuchałem właśnie to, co przed chwilą nagrałem i tak stwierdziłem, że chyba za dużo nie powiedziałem o samym działaniu tego telefonu. Mówiłem tam o działaniu iOS-a, ale nie powiedziałem, jak na tym iOS-ie działają aplikacje. I tutaj do tych aplikacji, których ja używam, nie mam żadnych zastrzeżeń. Takie aplikacje jak Facebook, jak Instagram, Messenger, czy to jakieś tam Allegro, aplikacja XCOM, dokumenty Google'a, Google Maps, takie dość proste, można powiedzieć, aplikacje, jakieś tam jeszcze aplikacje bankowe, wiadomo. To wszystko, co teraz wam wymieniłem, działa po prostu poprawnie, działa dobrze, ładuje się w miarę szybko, ładuje się szybciej niż tam 2-3-letni telefon z Androidem. Gdy porównamy sobie dwa te telefony, to zazwyczaj ten iPhone wypada lepiej, ale zakładam, że no na pewno tak jest na 100%, że jeżeli weźmiemy sobie jakiegoś nowszego iPhone'a, jakąś 13, 14, no to na tych telefonach już te aplikacje będą działały szybciej, jednak jeszcze temu telefonowi nie mogę nic zarzucić. Klikam aplikację, może ona się nie ładuje najszybciej, bo zamiast ładować się pół sekundy, ładuje się 1,5 sekundy, ale już po załadowaniu samej aplikacji działa szybko, działa naprawdę dobrze. Chyba mi się nigdy żadna aplikacja na tym telefonie nie zawiesiła. Nie przypominam sobie, żeby coś się zawiesiło, żeby jakaś aplikacja się wywaliła po prostu i żeby przestała działać. Chyba mi się to nie zdarzyło, przynajmniej nie przypominam sobie tego. Ja też tu nie korzystam z jakichś zaawansowanych aplikacji, więc może to też jest powodem. Co do gier, mówiłem wcześniej, że żadnych gier na tym telefonie nie mam i w żadne gry nie gram i to jest prawdą, ale na potrzeby tego filmu pobrałem kilka darmowych gier i one działały po prostu poprawnie. Tam był jakiś Fallout Shelter, był jakiś Asphalt, było jakiś Call of Duty
i coś jeszcze chyba było. W każdym razie te wszystkie gry działały dobrze, działały płynnie, nie zacinały się. Nie wiem jak to będzie wyglądało na nagraniu, ale na żywo grając na tym telefonie, no to nie czułem, żeby tam się coś zacinało, żeby coś lagowało. To po prostu działało dobrze. Pewnie w bardziej zaawansowanych grach ten telefon może już sobie nie radzić tak dobrze, ale w tych grach, w których ja go tutaj testowałem, on ciągle daje radę, on ciągle jest dobry, pomimo tych prawie 6 lat od jego premiery, więc jeszcze ten telefon działa. Nie łudzę się, że on będzie działał tak dobrze przez najbliższe, nie wiem, 2-3 lata. Daję mu jeszcze maksymalnie pewnie rok i przez ten rok jeszcze jakoś będzie działał, a potem już wiadomo, z każdymi aktualizacjami aplikacji ten telefon będzie działał coraz gorzej i też pewnie niektóre aplikacje przestaną nam działać na tym telefonie, ponieważ system nie będzie aktualizowany, ale jeszcze na ten moment i jeszcze pewnie przez jakiś czas ten telefon będzie po prostu działał dobrze, ale to też trzeba zaznaczyć, że ja tutaj nie mam jakichś tysięcy aplikacji, tysięcy gier na tym telefonie. Mam kilkanaście aplikacji, to mi wystarcza i ten telefon, gdy nie jest zawalony, to po prostu działa dobrze. A teraz już przejdźmy do tego, co nagrałem wcześniej. Co do samego systemu, no jest on intuicyjny, łatwy w obsłudze. Nawet jeżeli ktoś wcześniej nigdy nie korzystał z iOS-a, to wydaje mi się, że bez problemu podstawowe rzeczy w tym iOS-ie zrobi. I wydaje mi się, że łatwiej przejść z Androida na iOS-a niż na przykład z Windowsa na macOS-a, bo wydaje mi się, że Android i iOS przez te kilka, no może nawet już kilkanaście lat, no zbliżyły się do siebie. Te granice między tymi systemami, mówię o granicach wizualnych, już się powoli zacierają i niektóre nakładki systemowe na Androidzie potrafią być bardzo podobne do tego, co mamy na iPhone'ie, tutaj na iOSie. Tutaj nie miałem zbytnio problemu, żeby przenieść się z Androida na iOS-a, czy odnaleźć się w tym iOSie, bo to jest naprawdę dość prosty system. Przez pierwszy tydzień może miałem czasem takie dziwne nawyki, których tutaj się na tym telefonie robi inaczej, ale naprawdę po tygodniu to tutaj już wszystko robiłem bezproblemowo. Gdybyście dali ten telefon użytkownikowi, który przez całe życie korzystał z Androida i powiedzieli mu zadzwoń gdzieś, albo wyłącz ten telefon, albo wyślij SMS-a, to raczej nie byłoby z tym większego problemu, bo to tak bardzo się mocno nie różni. No i na pewno muszę tu zaznaczyć, że to nie jest kompletnie inny system. To nie jest tak jak był na przykład Windows Phone, który wydaje mi się, że to był kompletnie inny system. No tutaj ten iOS i Android no gdzieś są w jakimś stopniu zbliżone do siebie. Mówię tu ciągle o tym, że są zbliżone wizualnie. To jak się z nich korzysta, to też jest gdzieś tam zbliżone, zwłaszcza jeżeli nakładka systemowa na Androidzie jest płaska, nie ma żadnego menu, no to już naprawdę jest to bardzo zbliżone do siebie. Gdzieś tam są oczywiście różnice, to nie są te same systemy, ale z pewnością nie zgadzam się, jeżeli ktoś powie, że to są kompletnie inne systemy i trzeba się ich uczyć od nowa, to na pewno nie. Jedną cechą iOS-a, która wydaje mi się, że jest zdecydowanie inna niż na Androidzie, jest to, że zazwyczaj wszystkie ustawienia telefonu mamy w jednym miejscu. To jest zarówno dobre, jak i złe, bo na przykład na Androidzie, gdy chcemy sobie zmienić rozdzielczość zdjęcia, które robimy, wchodzimy sobie w aparat, w ustawienia i tam możemy sobie zmienić właśnie rozdzielczość zdjęcia. Właśnie w tym aparacie, w ustawieniach tego aparatu. Tutaj jeżeli chcemy zmienić sobie rozdzielczość zdjęcia, czy rozdzielczość filmu, jakiekolwiek ustawienia tak naprawdę bardziej zaawansowane aparatu, musimy wyjść z tego aparatu, wejść do ustawień telefonu, tam odnaleźć aplikację aparatu i właśnie w tych ustawieniach samego telefonu zmienić te ustawienia. I właśnie takie rzeczy to jest coś, do czego trzeba się przyzwyczaić, ale też jak teraz sobie przypominam, te ustawienia systemowe inaczej wyglądały na czystym Androidzie, inaczej wyglądały, gdy miałem Samsunga, inaczej wyglądały, gdy miałem telefon Sony. Ogólnie gdybym miał podsumować, to na początku czasem czułem tak jakbym używał Androida, ale po prostu z jakąś inną nakładką producenta, z której po prostu wcześniej nie korzystałem, bo widać tutaj podobieństwa, ale są też różnice. Zdecydowanie są też różnice. I teraz przejdę może do tego, czego mi brakuje względem Androida w iOSie. Nie będzie to zbyt długi segment, bo chyba tych rzeczy też tak dużo nie ma. Ogólnie iOS jest bardziej zamkniętym systemem, posiada większe ograniczenia względem Androida. Ogólnie jeżeli chodzi o personalizację samego telefonu, tego jak on wygląda, jak ten system wygląda, mamy tutaj mniejsze możliwości.
Chociaż akurat mi to kompletnie nie przeszkadza, bo mam wszystko ustawione tak jak wyszło z fabryki. Nie zmieniałem tam żadnego tła, nie zmieniałem tutaj tego zdjęcia na ekranie blokady. Wszystko jest tak jak wyszło to z fabryki, nic tutaj nie zmieniałem. No ale to trzeba zaznaczyć, że nie wszystko zrobicie na iPhone'ie i ten sprzęt, jak i ten system posiada jakieś tam swoje ograniczenia. Jednym z nich, które znalazłem, przynajmniej mi się tego nie udało uzyskać, jest to, że nie możemy sobie udostępnić internetu przewodowo. Mając telefon na Androidzie, podłączając go do komputera, możemy udostępnić internet zarówno Wi-Fi, jak i LTE przewodowo do naszego komputera. Tutaj, z tego co wiem, możemy udostępnić internet przewodowo, ale tylko internet LTE. I szczerze próbowałem to zrobić wcześniej, ale niestety nie udało mi się zrobić tego na Windowsie. Być może ta funkcja działa tylko na macOSie i to jest właśnie na przykład jedna z tych funkcji, których na iPhone'ie nie da się zrobić. Przynajmniej mi się nigdy nie udało zrobić, a czasem z tego korzystałem. Bywały momenty, że instalowałem nowy system, robiłem gdzieś tam format u kogoś czy u siebie i ten system Windows nie miał w sobie wbudowanych sterowników do karty Wi-Fi czy do karty sieciowej, co uniemożliwiało mi też ich pobranie z sieci, ale czasem podłączenie telefonu przez USB i udostępnienie internetu w ten sposób komputerowi udawało się, to znaczy Windows miał sterowniki do tego telefonu. Czasami się to po prostu udawało i udawało się obejść ten problem braku internetu na telefonie właśnie w ten sposób. Korzystałem też z tego na starszych urządzeniach, to znaczy przykładowo testując jakiś starszy komputer, którego Wi-Fi nie było tak szybkie, czy złącze Ethernet nie było tak szybkie. Brałem wtedy ten mój telefon, tą Motorola, podłączałem ją przez USB, udostępniałem internet przez USB i wtedy na takim komputerze nie miałem już 50 megabitów, tylko miałem 300 megabitów, więc jeżeli chciałem coś pobrać, jeżeli chciałem coś udostępnić w sieci, no to odbywało się to zdecydowanie szybciej. I to jest właśnie przykładowo jedna z takich rzeczy, których na iPhone'ie mi brakuje. Pewnie zwykłym użytkownikom kompletnie to nie będzie przeszkadzało, bo pewnie mało kto z tego korzysta, ale ja jako, że często coś tam grzebię w komputerach, no to czasem mi się to po prostu przydaje. Szukałem innych rzeczy, których mi brakuje względem telefonów na Androidzie, czy ogólnie Androida, ale szczerze mówiąc nie znalazłem nic innego. Pewnie gdybym mocno długo myślał, to bym może coś jeszcze innego wymyślił, ale robiłem sobie notatki przez 2 tygodnie i szczerze nic innego mi nie przyszło tak na myśl. Naprawdę musiałbym długo myśleć, żeby znaleźć coś innego, a i tak to, o czym powiedziałem, to pewnie i tak większości użytkowników nie interesuje i dla takich użytkowników pewnie nie będzie nic, co brakuje im w iOSie względem Androida. Teraz przejdźmy, można powiedzieć, do segmentu odnośnie problemów, które pojawiły się podczas używania tego telefonu. To nie jest tak, że iOS jest idealny, to nie jest tak, że iPhone jest idealny i nie ma żadnych problemów. Co prawda, tak jak wspominałem, on się raczej nie zacina, nie ma takich problemów wydajnościowych, że nagle coś zwolni. No ja też zbyt wymagających rzeczy na tym telefonie nie robię, ale pojawiły się jakieś tam błędy. Przykładowo była jakaś tam aktualizacja iOS-a do 16.1, 16.2, coś takiego. Jedna z pierwszych aktualizacji właśnie iOS-a 16 i pojawił się taki problem, że po tej aktualizacji sam system tego telefonu zajmował mi jakieś 40 GB. I ja naprawdę nie żartuję, ten system i pliki systemowe zajmowały tam chyba około 38-40 GB. Szukałem poradników w sieci, pytałem na grupach odnośnie sprzętu Apple'a i nikt nie wiedział, o co chodzi. Resetowałem ten telefon, nie pomogło to. Niektórzy twierdzili, że podłączenie tego telefonu do komputera i uruchomienie programu iTunes jakoś magicznie czyści tutaj tą pamięć cache czy coś i to może pomóc. No niestety w moim przypadku nie pomogło i jedyną rzeczą, która pomogła, było to, że po prostu telefon sformatowałem, wylogowałem się z konta tego iCloud, czy jak ono się tam nazywa, i skonfigurowałem telefon ponownie. To była jedyna opcja, która po prostu w pewnym momencie mi pozostała. Co ciekawe, z tym samym formatowaniem też nie obyło się bez problemów. Jako, że już miałem zainstalowanego iTunesa, to zrobiłem sobie backup za pomocą tego iTunesa. Stwierdziłem, że zrobię też backup na koncie iCloud, ale jako, że to standardowo, darmowo macie tam tylko 5 GB, no to musiałem dokupić sobie miejsca tego w chmurze do 50 GB. I pojawiały mi się tam problemy z płatnością, nie wiem dlaczego. I w końcu udało mi się kupić to miejsce w chmurze. Próbowałem zrobić backup, ale pojawiało mi się tam masę błędów. Nie mogłem tego backupu z jakiegoś problemu zrobić. Podstawowe rzeczy, z tego co pamiętam, jak kontakty mi się zbackupowały, ale już bardziej zaawansowane rzeczy, które powinny się zbackupować,
sformatować. One się nie wrzuciły do tej chmury z jakiegoś powodu. I jeszcze przed tym formatowałem, skopiowałem sobie na szczęście zdjęcia i filmy z tego telefonu. Ale tak podsumowując to, wydałem pieniądze na iCloud, backup się nie zrobił. Potem sformatowałem telefon, podłączyłem go z powrotem do iTunesa i chciałem wgrać ten backup, który miałem zrobiony lokalnie na komputerze. I co wtedy mi powiedział iTunes? No niestety nie zrobimy tego backupu, bo plik backupu jest uszkodzony. No i nie powiem, byłem wtedy trochę wkurzony. Na szczęście jedyne co, że właśnie zbackupowałem sobie osobno wcześniej te zdjęcia i filmy, które miałem na tym telefonie, ale z tego co mi się kojarzy, jakieś takie rzeczy, które miałem zapisane w kalendarzu chyba, jakieś notatki, które miałem na tym telefonie, tego typu rzeczy, jakieś ustawienia, część rzeczy z tego się zbackupowało właśnie do iClouda, a część nie, część po prostu została usunięta i tyle. Jak już wspominałem o kopiowaniu plików na Windowsa, z tym też są niezłe problemy. To nie jest tak, że podłączacie sobie telefon po prostu do komputera z Windowsem, wchodzicie do jego pamięci, klikacie kopiuj, klikacie na komputerze wklej i to po prostu działa. Nie. Jeżeli macie zbyt duży plik, to on się po prostu w pewnym momencie wykrzaczy. Też chyba z tego co mi się wydaje, gdy kopiujemy ten plik, on też w międzyczasie się konwertuje, bo inny format jest używany na telefonie, a inny format jest kopiowany na komputer. Tak więc też musicie mieć trochę wolnego miejsca w pamięci, bo inaczej tego pliku nie skopiujecie. Jeżeli plik waży wam powiedzmy 10 GB, a wy macie w pamięci telefonu 9 GB, to już tego pliku sobie nie skopiujecie, no bo po prostu nie, on się musi skonwertować w tej pamięci telefonu i ta wersja, która jest skonwertowana, dopiero może być skopiowana na komputer i zdecydowanie to nie działa idealnie. Zresztą, gdy wpiszecie sobie jakiś tam na YouTubie poradnik, jak kopiować pliki z iPhone'a na komputer z Windowsem, to w większości komentarzy jest, że po prostu to nie działa, że się zawiesza, że to się przerywa i że to po prostu nie działa idealnie. Początkowo wrzucałem sobie te pliki po prostu na dysk Google'a i w ten sposób działało to nieco lepiej, ale tu też ten system musiał te pliki przekonwertować przed wrzuceniem ich na dysk Google'a, co też sobie chwilę trwało. No i ostatecznie okazało się, że przewodowo kopiowanie plików nie jest takie fajne. Wrzucanie ich na jakieś alternatywne chmury też nie jest łatwe i ostatecznie wyszło, że jedynym sposobem łatwym, przyjemnym i wygodnym jest płacenie Apple'owi za miejsce w chmurze. Ja wykupiłem sobie po prostu pakiet ten najtańszy, czyli 50 GB, teraz obecnie za około 5 zł. No i w ten sposób no to już kopiowanie jest bezproblemowe, no bo jak już zapłaciliśmy, no to już bez problemu możemy sobie skopiować te pliki. Tak naprawdę, gdy zrobimy zdjęcie, telefon je, wydaje mi się, że od razu wrzuca do chmury i my możemy się przez przeglądarkę zalogować do tej chmury i właściwie chyba od razu pobrać ten plik na swój komputer. No i to z tych wszystkich rzeczy, które próbowałem, jest najwygodniejsze. Z innych problemów miałem taki problem z aplikacją InPostu. Nie wiem, czy to był problem po stronie aplikacji, czy problem po stronie samego systemu. To znaczy ten InPost nie wysyłał mi powiadomień. Gdy wszedłem w ustawienia tej aplikacji, w samej aplikacji, jeszcze nie w ustawieniach iOS-a, to się okazało, że te powiadomienia są wyłączone. Gdy chciałem kliknąć, żeby włączyć te powiadomienia, przeniosło mnie wtedy do ustawień systemu iOS, właśnie tej aplikacji i w tamtym miejscu nie miałem żadnych ustawień odnoszących się do powiadomień i nie mogłem włączyć w tym miejscu tych powiadomień, więc coś się z tymi powiadomieniami stało. Na szczęście pomogło usunięcie i ponowne zainstalowanie tej aplikacji. Z innych rzeczy mamy tutaj taki, no to nie jest przycisk, to jest takie coś, co możemy przesunąć i to służy do wyciszenia tego telefonu. Jest to naprawdę całkiem wygodne, tylko jeden jest z tym problem. Nie wiem, czy to wynika z wieku tego telefonu, czy z czego. Ja ten też telefon noszę w etui takim silikonowym, więc to powinno pomóc w tym, ale zdarzyło mi się już nieraz, że wyciągam ten telefon i ja zazwyczaj mam go wyciszonego, a on jest odciszony, bo po prostu w kieszeni jakoś, gdy wkładałem ten telefon albo gdy go wyciągałem, po prostu ta przesuwka przesunęła się na odciszony i właśnie ten telefon się odciszył. Zdarzyło mi się to z 2 czy 3 razy. Może wiadomo, to wynika dziś już z wieku, że ten przełącznik już jest na tyle wyrobiony, że po prostu się potrafi sam przesunąć gdzieś tam właśnie w kieszeni. No zdarzyło mi się to z 2 czy 3 razy, na szczęście to zauważyłem, więc tam telefon mi nigdy nie zadzwonił w miejscu, gdzie nie powinien mi zadzwonić, ale wydaje mi się, że też warto było zwrócić na to uwagę. Co jeszcze do samych takich, można powiedzieć, że to już
już jest cecha, to nie jest już jakiś problem w tym systemie, ale niektóre aplikacje na Androidzie i na iOSie zachowują się nieco inaczej. Przykładowo w Messengerze na telefonach z Androidem, przynajmniej na tych, które ja miałem, możecie sobie zrobić zdjęcie. Gdy robicie zdjęcie w aplikacji, to możecie zrobić zdjęcie za pomocą przycisków głośności. Gdy weźmiecie sobie iPhone'a, no to niestety te zdjęcie możecie zrobić tylko za pomocą przycisku ekranowego. Już te przyciski głośności nie działają. Początkowo myślałem, że może Apple nie udostępnia tych przycisków, że deweloperzy aplikacji nie mogą korzystać z tych przycisków głośności do robienia właśnie na przykład zdjęć, ale sprawdziłem sobie to na przykład w Snapchacie i już w Snapchacie możemy robić zdjęcia za pomocą tych przycisków głośności, no więc to wynika z różnic względem tego, jak te aplikacje się zachowują właśnie na tych różnych systemach. Też co wielu osobom kiedyś słyszałem, że przeszkadzało, to jest to, że na iOSie nie ma dymków konwersacji i szczerze mówiąc, to ja o tym kompletnie zapomniałem, kompletnie o tym nie pamiętam, nie zauważyłem tego. Jednocześnie korzystając z Androida, gdzie mam te dymki i z iOSa, gdzie nie mam tych dymków, muszę wejść sobie w powiadomienia i kliknąć tam. Szczerze mi to kompletnie nie przeszkadza, no ale rozumiem, że komuś to może przeszkadzać. I teraz przejdźmy do kolejnej sekcji, którą sobie nazwałem ludzie z napisem XD, bo nie spodziewałem się tego, jak będą ludzie reagowali na to, że mam iPhone'a, którego kupiłem z tam 700 zł. Tak jak wspominałem, część stwierdziła, że to jest nowy telefon i pewnie wydałem na niego z 5000, co jest oczywiście nieprawdą, ale były też na przykład takie komentarze, takie opinie osób, które korzystały z iPhone'ów i które mnie wtedy pytały, że ten iPhone jest super, co nie? Że turbo dużo lepszy od Androida, że pewnie ja nigdy bym nie wrócił do właśnie Androida i takie właśnie opinie osób, które korzystały z iPhone'a, że przeszedłem w końcu na tą jedyną odpowiednią, nie wiem, drogę życia, że w końcu wybrałem porządny telefon, że pewnie teraz już nigdy nie cofnę się do Androida. No generalnie takie komentarze, że ten telefon jest najlepszy na świecie i nic na świecie nie ma lepszego, a Android to po prostu jakiś złom, z którego korzystają tylko biedaki. No po prostu jakieś takie dziwne komentarze od osób, które korzystają z iPhone'ów od jakiegoś dłuższego czasu. Słuchałem tylko tego i miałem takie w głowie, o co tym ludziom chodzi. Ja po prostu nie rozumiem, korzystając jednocześnie z telefonu z iOS-em i telefonu z Androidem, jak można uznać, że telefon z iOS-em jest jakiś turbo dużo lepszy, albo że jest jakiś super wybitny. Dla mnie to jest po prostu telefon i on działa dobrze, ma długą aktualizację, ale to nie jest tak, że on jest ileś tam razy lepszy od telefonu z Androidem, bo jak kupicie sobie dobry telefon z Androidem, to on też będzie działał dobrze, tak samo jak ten telefon na iOSie. Bo jeżeli byście przykładowo sobie wzięli teraz iPhone'a 6, no to on już pewnie nie będzie działał tak dobrze. Z tego co pamiętam, moja znajoma popsuła telefon, jakiś tam znajomy jej pożyczył właśnie iPhone'a 6 i narzekała na niego i mówiła, że się po prostu zacina. Tak samo będziecie mieli z Androidem, jeżeli kupicie telefon za tam, nie wiem, nowego Androida za 1000 zł, no to on też pewnie będzie nie działał zbyt dobrze i nie ma co tu porównywać go do iPhone'a z tam powiedzmy 5000. Też jak wspominałem, miałem okazję korzystać z innych iPhone'ów, może to nie było jakoś wybitnie długo, ale mogłem porównać też tego iPhone'a 8 Plus właśnie do iPhone'a na przykład 13 Pro Max i gdy korzystałem tak sobie z obu tych telefonów, no to ten system między tymi urządzeniami aż tak bardzo się nie różni. Różnic pomiędzy tymi systemami, gdzie na obu telefonach był zainstalowany właśnie iOS 16, no to tych różnic jakichś takich ogromnych nie ma. Więc dla mnie jakieś komentarze osób, które korzystały z iPhone'ów i nagle sugerowały mi, że to jest najlepszy telefon, jaki mogłem wybrać i że pewnie jestem mega z niego zadowolony, bo jak mogę być niezadowolony z tego telefonu, są dla mnie co najmniej dziwne, bo ja tego tak nie czuję. Było też kilka pytań do mnie odnośnie osób, które korzystały z Androida, czy faktycznie ten iPhone jest taki wybitny, jest taki świetny, jest taki bezproblemowy i czy warto go kupić. I ja w większości przypadków odpowiadałem, że nie, albo odpowiadałem coś w stylu, żeby ktoś sobie kupił iPhone'a za tam, nie wiem, 1000, 1500, niech go sobie przetestuje, niech sprawdzi, jak mu się podoba ten system. Przykładowo jakąś tam 11, bo chyba 12 jeszcze za 1500 nie kupimy, ale 11 to bez problemu kupimy. I żeby właśnie osoba taka sobie przetestowała ten telefon, sprawdziła, jak on działa, czy jej odpowiada, a jeżeli faktycznie ten system będzie tej osobie odpowiadał, no to niech wtedy sobie kupi, nie wiem, jakąś 13 Pro Max, jeżeli będzie miała na to fundusze. Ale generalnie w skrócie, żeby tego nie przedłużać, niektórzy ludzie, którzy korzystali wcześniej z telefonów na iOSie, czy właściwie można powiedzieć z iPhone'ów, próbowali mi wmówić, że to jest najlepsza decyzja
w moim życiu, gdzie ja po prostu tego kompletnie nie czuję, ja to czuję kompletnie inaczej. Po prostu uważam, że to jest dobry sprzęt, ale tyle. Tak samo dobry sprzęt może być też na Androidzie. I tutaj na koniec tego filmu mam w notatkach takie pytanie, co by było, gdybym musiał wybrać jeden telefon? Bo teraz, tak jak wspominałem, mam tego iPhone 8 Plus, no który już wymaga pewnie niedługo wymiany na coś nowszego. I mam też tą Motorola G7 Plus, która też wymaga wymiany na coś nowszego. Korzystam z tych dwóch telefonów, ale co by było, gdybym musiał wybrać tylko jeden? I co bym ostatecznie wybrał? I tutaj nie muszę długo myśleć i może dla niektórych byłoby to zaskoczeniem, ale nie byłby to iPhone. Gdybym miał wybrać tylko jeden telefon i musiał korzystać właśnie z tego jednego telefonu, wybrałbym jakiegoś Androida. Nie wiem obecnie jakiego, ale po prostu jakiegoś Androida z bardzo prostych powodów. No po prostu Android jest bardziej otwarty i jako, że ja czasem coś tam dłubię w komputerach, czasem coś tam robię, tak jak wspominałem o tym udostępnieniu internetu przez USB, takie rzeczy się czasem przydają. Jakieś aplikacje, których może nie być na iOSie, też czasem się przydają i czy nie kosztują przypadkiem na iOSie więcej, bo to też mi się zdarzyło, że wydaje mi się, że niektóre aplikacje na iOSie kosztowały więcej niż na Androidzie i ogólnie podsumowując ten segment filmu, gdybym musiał wybrać jeden telefon, to bym wybrał telefon z Androidem i tutaj nawet się nie muszę zastanawiać, bo telefony z iOS-em to są naprawdę dobre telefony, ale czasem po prostu potrzebuję czegoś więcej, potrzebuję jakiejś funkcji, której po prostu nie ma na iOSie. No i dla mnie idealnym wyborem jest to, że mam główny telefon, którym jest iPhone, ale gdzieś tam też w plecaku czy w kieszeni mam też telefon z Androidem, gdyby akurat w tym momencie był mi potrzebny jakaś jego właśnie funkcja czy cecha. I jeszcze jedna rzecz, niektóre filmy nagrywam, chyba tutaj też będą właśnie w tym filmie urywki nagrane telefonem na Androidzie, no z bardzo prostego powodu, bo na Androidzie tą pamięć sobie mogę łatwo rozszerzyć kartami pamięci. No już nie we wszystkich Androidach, ale też chyba wydaje mi się, że większość tych Androidów jeszcze ma możliwość rozszerzenia tej pamięci właśnie przez kartę pamięci, a potem mogę sobie taką kartę pamięci z nagraniami, które ważą powiedzmy 30 czy 40 GB wyjąć z telefonu, włożyć do czytnika kart w komputerze i bez problemu sobie te pliki skopiować i zdecydowanie jest to dużo łatwiejsze niż na iPhone'ie, gdzie na iPhone'ie takie pliki musiałbym poczekać, aż iPhone wrzuci do sieci, do iClouda, a potem z tego iClouda też jeszcze musiałbym je pobrać na komputer, co też by trochę trwało i generalnie wydaje mi się, że o ile telefony z iOS-em są bardzo dobrymi sprzętami do nagrywania wideo, są gdzieś tam pewnie w topce, mówię o tych najnowszych flagowych modelach, jak nie są top 1, to są pewnie top 2 czy coś takiego, są naprawdę świetnymi urządzeniami do nagrywania wideo, no to już zgrywanie z tych plików z tego telefonu, jeżeli nie macie jeszcze Maca, tylko macie Windowsa, no to jest naprawdę problematyczne, a jako, że ja nagrywam też filmy właśnie za pomocą telefonu, nie mam osobnej kamery czy aparatu do nagrywania tych filmów, no to gdybym miał wybrać jeden telefon, to byłby to zdecydowanie telefon na Androidzie. Podsumowanie jest takie, że z iPhone 8 Plus w 2023 roku jeszcze da się korzystać. Nie kupiłbym go jako telefon, główny telefon na przykład przyszły rok. Jeżeli macie na przykład iPhone 12 i musicie oddać go na gwarancję, a przykładowo znajomy ma właśnie iPhone 8 Plus i mówi, że wam go może czy to tanio sprzedać, czy go pożyczyć, to jeszcze tak, można z niego korzystać. Ja korzystałem z niego na co dzień przez ostatnie chyba jakieś 1,5 roku i da się z niego jeszcze korzystać. Jeżeli naprawdę kupicie go tanio, ale tak naprawdę tanio, to możecie spróbować też właśnie za pomocą tego iPhone'a wejść właśnie w ten ekosystem Apple'a, sprawdzić, czy to jest po prostu dla was. Gdybyście szukali jakiegoś telefonu, który ma wam wystarczyć powiedzmy na jeszcze rok, dwa, no to już kupiłbym coś nowszego, jakiegoś iPhone'a 11 przykładowo, który wydaje mi się, że już jest tani, a jeszcze kilka lat będzie wspierany. Wydaje mi się, że jeszcze z 2-3 lata będzie ten telefon wspierany aktualizacjami. Fajne jest to w Apple'u, że te telefony są naprawdę długo wspierane. Ten telefon jest wspierany przez 6 lat, czy był wspierany przez 6 lat. Na Androidzie jest to, no nie jest takie proste. Z tego co wiem, flagowe telefony Samsunga są wspierane aktualizacjami systemowymi przez chyba 3 lata, a aktualizacjami bezpieczeństwa 4 lata. Albo jest to po prostu 4 lata systemowych i 5 lat aktualizacji takich bezpieczeństwa, ale zdecydowanie to ciągle jest mniej niż na
iOSie. Jeżeli wy macie jakieś pytania do mnie odnoszące się właśnie do tego iPhone'a 8 Plus, możecie je zdawać w komentarzach. Jeżeli wy macie jakieś opinie, jeżeli korzystaliście z iPhone'a 8 Plus, czy to z poprzednich iPhone'ów, czy to z nowszych modeli, też możecie zostawić opinię swoją w komentarzu. A to by było na tyle. Na razie, cześć.